Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy przepyszną roladę jabłkową. Skoro rolada jabłkowa, to potrzebne nam są jabłka, a żeby zrobić tą warstwę jabłek, potrzebujemy konkretnie 1 kg jabłek, po obraniu wyszło nam około 600 g, 2 łyżek cukru i 1 łyżeczki cynamonu. Jabłka obieramy, kroimy na ćwiartki, a następnie wykrawamy gniazda nasienne i kroimy w kosteczkę. Dajemy do miski. Posypujemy 2 łyżkami cukru, 1 łyżeczką cynamonu i mieszamy ze sobą. Po dokładnym wymieszaniu wszystkiego przygotowujemy sobie blaszkę z piekarnika o wymiarach około 35 na 40 cm. Wykładamy ją papierem do pieczenia, a na wierzch wykładamy jabłka. Rozkładamy po całości, żeby utworzyły taką równą warstwę. Jeżeli jabłek Państwu brakuje, bo mają Państwo na przykład blaszkę większą, proszę sobie więcej jabłek przygotować. Taką blaszkę na chwilę zostawiamy i zajmujemy się biszkoptem. Żeby go zrobić, będziemy potrzebowali 5 jajek, 120 g mąki pszennej tortowej, 2 łyżeczek cukru waniliowego, 170 g cukru, 1 łyżki mąki ziemniaczanej, takiej czubatej, 1 łyżeczki proszku do pieczenia i szczypty soli. Do sita, co Państwo mają pod ręką, przekładamy 120 g mąki pszennej tortowej, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. To na chwilę odstawiamy. Bierzemy sobie miskę, do której dajemy 5 białek jaj. Oddzieliliśmy żółtka, które poczekają na później. Szczypta soli i ubijamy białka na sztywno. Jak piana będzie sztywna, dodajemy 2 łyżeczki cukru waniliowego, i 170 g cukru, tylko proszę Państwa powoli i ubijamy do momentu, kiedy ten cukier przestanie chrzęścić. Wtedy możemy dodawać żółtka jaj, 5 żółtek jaj po kolei. Najpierw jedno, drugie, trzecie, nie wszystkie naraz, żeby nie pozbyć się tego powietrza z tej piany. I teraz mieszamy, tylko tyle miksujemy, żeby połączyć składniki. Odkładamy mikser, bierzemy sobie łyżkę, na przykład drewnianą. Będziemy przesiewać mąkę do masy i mieszać delikatnie. Ale proszę Państwa, mąkę przesiewamy też partiami. Pamiętajmy, że mąka osadza się na spodzie, przykleja się do boków, to wszystko trzeba bardzo dokładnie wymieszać, delikatnie. Masa na biszkopt przygotowana, wobec tego wracamy do foremki z wyłożonymi jabłkami i masę przekładamy na wierzch
tylko partiami, żeby było łatwiej rozprowadzić po całości. Teraz, tak jak mówiłam, rozprowadzamy po całości i wyrównujemy. Taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza i używając grzałek góra i dół pieczemy przez około 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy blaszkę z piekarnika, przykrywamy drugim papierem do pieczenia. My mamy drugą blaszkę, więc użyliśmy drugiej blaszki, można deskę. Chodzi o to, żeby zakryć cały biszkopt i obrócić wszystko spodem do góry. W ten sposób jabłka są na górze. Możemy zsunąć sobie to ciasto z blaszki i delikatnie zdjąć papier, który jest na jabłkach. W tym momencie jest na górze. Delikatnie, powolutku, ok. Teraz będziemy zawijać roladę. Tutaj przyznam szczerze, mąż mi pomoże. Jemu to lepiej wychodzi, więc powolutku, delikatnie, pomagając sobie rączkami, zwijamy roladę. Ja muszę swoje 3 grosze włożyć, właściwie mały paluszek, żeby nie było, że nie pomagam. I na koniec zostawiamy spojeniem pod spodem. Nie musimy zdejmować całości z tego papieru. Może sobie teraz stygnąć, bo tą roladę zwiniętą zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A na koniec bita śmietana. Żeby zrobić warstwę bitej śmietany potrzebujemy 300 ml śmietanki kremówki 30%, 3 łyżek cukru pudru oraz 50 g płatków migdałów do posypania. Do miski wlewamy śmietankę kremówkę bezpośrednio wyjętą z lodówki, taką mocno schłodzoną i zaczynamy ubijać mikserem na sztywno. Jak łopatki miksera zaczną zostawiać ślady, dodajemy 3 łyżki cukru pudru i nadal ubijamy. Tą śmietanę musimy ubić na sztywno. Śmietana ubita, wobec tego wracamy do wystudzonej rolady i nakładamy śmietanę na wierzch rolady. Najpierw sama góra, rozprowadzamy i wyrównujemy. Następnie jeszcze boki musimy obłożyć śmietaną. Po wyrównaniu bitej śmietany na naszej roladzie będziemy obsypywać ją 50 g płatków migdałów, które wcześniej uprażyliśmy na patelni. Też zaczniemy od góry. Teraz spróbujemy jeszcze boki obsypać, właściwie obrzucić tymi płatkami. One się będą przyklejać do bitej śmietany. Z jednego boku, z drugiego boku. Leciutko dociśnijmy płatki, żeby trzymały się bitej śmietany i tak przygotowaną roladę wkładamy do lodówki tak na minimum 2 godziny.
Rolada dobrze się kroi, zachowuje swoją formę, jest delikatna jednocześnie, jest wilgotna, pomimo że nie nasączaliśmy biszkoptu. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.